W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić obliczenia dla swetra z wyrabianym rękawem i okrągłym dekoltem. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Cały filmik będzie się składał ze schematów i wyliczeń dla przykładowego swetra, a pod koniec filmiku będzie zestawienie kluczowych punktów niezbędnych do obliczeń. Schemat pierwszy to wymiary dla tyłu i przodu swetra. Patrząc od góry, szerokość w ramionach, połowa obwodu w klatce piersiowej i ostatni to połowa obwodu w biodrach. Dwa ostatnie wymiary są w tym swetrze takie same. Kolejny schemat to wymiary długości na tył i przód swetra. Ponownie patrząc od góry. Wysokość pachy mierzona od kostki na ramieniu do pachy w linii prostej. Długość od pachy do ściągacza i ostatni to wysokość ściągacza. Przeliczę teraz, ile oczek i rzędów odpowiada zmierzonym wartościom. Wcześniej zrobiłam próbkę obliczeniową i otrzymałam następujące dane. 2,3 oczka jest w 1 cm i 3,9 rzędów również w 1 cm. Przeliczenia zaczynam od szerokości swetra. 29,5 cm mnożę razy 2,3 oczka i otrzymuję wynik 68 oczek. Jest to ilość oczek, którą powinnam nabrać na tył i przód swetra. Kolejną wartością jest szerokość swetra w ramionach. Mnożę 23,5 cm również przez 2,3 oczka i wychodzi, że są to 54 oczka. W podobny sposób obliczę ilości rzędów dla danych długości. Zacznę od ilości rzędów, którą należy przerobić, aby otrzymać ściągacz o wysokości 5 cm. 5 cm mnożę razy 3,9 rzęda i wychodzi, że powinnam przerobić 20 rzędów. Kolejną wartością jest ilość rzędów od końca ściągacza do pachy. Wysokość tą to jest 21 cm mnożę razy 3,9 rzęda i otrzymuję wynik 82 rzędy. Została teraz do przeliczenia długość pachy. Z wymiaru wynika, że jest to 11 cm. Mnożę tą wartość razy 3,9 rzęda i wychodzi, że na wysokość pachy do przerobienia będą 43 rzędy. Po zakończeniu przeliczeń głównych wartości części tylnej i przedniej swetra zajmiemy się obliczeniami niezbędnymi do ukształtowania pachy swetra. Aby obliczyć, ile oczek należy zgubić na pachy, odejmuję od ilości oczek w biuście lub klatce piersiowej ilość oczek w ramionach. Tak więc od 68 oczek odejmuję 54 oczka i wychodzi, że jest to 14 oczek do zgubienia na obie pachy. Następnie 14 dzielę przez 2 i wychodzi, że do zgubienia na każdą pachę jest po 7 oczek. Jedna z reguł na gubienie oczek na pachy polega na początkowym zgubieniu połowy oczek w linii prostej, a następnie po jednym oczku w co drugim rzędzie. W przykładowym swetrze najpierw zgubię 4 oczka, a kolejne 3 w co drugim rzędzie przez kolejnych 6 rzędów. Na zgubienie wszystkich oczek na pachy przeznaczę w sumie 8 rzędów. Kolejny schemat pokazuje, jak rozplanować oczka na ramiona i tylny dekolt. W planowaniu rozkładu oczek na ramiona i dekolt można zastosować jedną z dwóch metod. W pierwszej ilość oczek odpowiadająca szerokości ramion dzieli się na 3 równe części, po jednej na ramiona, a trzecią część na dekolt. W metodzie drugiej połowę oczek przeznacza się na część środkową, to jest dekolt, i po 1/4 ilości oczek na każde ramię. W dzisiejszych obliczeniach zastosuję metodę drugą. Do rozplanowania są 54 oczka. Dzielę tą wartość najpierw przez 2 i otrzymuję 27 oczek. Wartość tą ponownie dzielę przez 2, aby otrzymać liczbę oczek na jedno ramię. Po podzieleniu 27 przez 2 nie otrzymam liczby całkowitej. Tak więc odejmuję jedno oczko, które później dodam do części środkowej. Po odjęciu jednego oczka zostaje 26 oczek. Dzielę to przez 2 i wychodzi 13 oczek, które przeznaczone są na jedno ramię. Teraz od 54 oczek odejmuję wcześniejsze 26 oczek przeznaczone na ramiona i wychodzi, że na dekolt z tyłu powinnam przeznaczyć 28 oczek. Sprawdzam wcześniej wykonane obliczenia. Dodaję 28 oczek na dekolt do 26 oczek na ramiona i otrzymuję 54 oczka, które odpowiadają szerokości ramion. Na zamknięcie oczek przeznaczonych na ramię przeznacza się około 2,5 cm wysokości dla osoby dorosłej i około 2 cm dla dziecka.
Obliczany sweter jest o małych rozmiarach, w związku z tym oczka ramion zamknę na wysokości do 2 cm. 2 cm mnożę razy 3,9 rzęda i otrzymuję 7,8 rzędów. Ilość rzędów nie może być ułamkiem. Najbliższą liczbą całkowitą jest 7 i jest to ilość rzędów, których zamknę po 13 oczek na każde ramię. Teraz obliczę, ile zamknąć oczek w rzędach przeznaczonych na ramię. Rzędów na zamknięcie 13 oczek jest 7 i mogę je gubić tylko w co drugim rzędzie. W związku z tym do zamknięcia tych oczek są tylko 4 rzędy. Dzielę 13 oczek przez 4 rzędy i otrzymuję cyfrę 3,25 oczka do zamknięcia w 4 rzędach. Ponieważ oczka nie da się podzielić, cyfrę 3,25 zaokrąglam w dół do 3, a pozostałe jedno oczko dodam do oczek z pierwszej trójki. Otrzymuję następujący schemat. 4 oczka do zgubienia w pierwszym rzędzie i 3 trójki oczek do zgubienia w co drugim rzędzie na każde ramię. Teraz rozplanujemy oczka na dekolt z tyłu. W swetrach rozpinanych lub z głębokim dekoltem przy szyi z tyłu można nic nie zmieniać i wszystkie oczka zamknąć naraz. W obliczanym swetrze zaplanowany jest dekolt okrągły, wysoki, bez rozpięć, tak więc niezbędne będzie pogłębienie tej linii. Do zgubienia na dekolt jest 28 oczek. Na zagłębienie linii dekoltu z tyłu przeznacza się między 1,3 cm a 2,5 cm i w pierwszym rzędzie zamyka się około 50 do 75% oczek. W obliczanym swetrze głębokość dekoltu będzie około 1,3 cm i w pierwszym rzędzie zgubimy połowę oczek. Teraz policzę, ile rzędów mieści się w 1,3 cm. Mnożę tą wartość razy 3,9 rzęda, które są w 1 cm i otrzymuję wynik 5. Jest to ilość rzędów, w których powinno się zamknąć oczka na tylny dekolt. Do zgubienia na dekolt jest 28 oczek. Po zgubieniu połowy oczek w pierwszym rzędzie zostanie jeszcze 14, po 7 na każdą stronę i 2 rzędy do ich zgubienia. 2 rzędy, ponieważ pierwszy rząd przeznaczyłam na pierwsze 14 oczek, a oczka można gubić tylko w co drugim rzędzie, tak więc połowa z 4 to są 2 rzędy. Dzielę pozostałe 7 oczek na 4 i 3, które gubię w rzędzie trzecim i ostatnim 5. A oto zestawienie obliczeń tylnej części przykładowego swetra. Kolejne obliczenia zrobimy dla przodu swetra. Przód jest takich samych rozmiarów jak tył i robi się go tak samo do rzędu, w którym zaczyna kształtować się dekolt. Dekolt okrągły można rozplanować według tego samego schematu jak oczka na pachę. Połowę oczek gubi się na początku, a następnie po jednym oczku w co drugim rzędzie. Na dekolt z przodu, podobnie jak na dekolt z tyłu, przeznaczone jest 28 oczek. 14 oczek, połowę, zamknę w jednym pierwszym rzędzie, a pozostałe po 7 na ramię w co drugim rzędzie. Obliczę teraz, ile rzędów zajmie kształtowanie dekoltu. Głębokość okrągłego, wysokiego dekoltu to około 5 cm. 5 cm pomnożę razy 3,9 rzęda, ilość rzędów w 1 cm i wyjdzie, że na dekolt powinnam przeznaczyć 19,5 rzęda, w zaokrągleniu 20 rzędów. Pierwsze 14 oczek gubię w jednym rzędzie, pozostałe 7 oczek w 7 rzędach. Tak więc na samo zgubienie oczek przeznaczę 8 rzędów. 8 pomnożę razy 2, pogubię w co drugim rzędzie i wyjdzie, że na zgubienie wszystkich oczek na dekolt przeznaczę 16 rzędów. Głębokość zaplanowanego dekoltu to 20 rzędów, tak więc ostatnie 4 rzędy przerobię bez zamykania oczek. Obliczę teraz, od którego rzędu powinno zacząć się gubić oczka na dekolt. Obliczę to następująco. Od pachy do końca robótki jest 50 rzędów, 43 rzędy na głębokość pachy i 7 rzędów na ramię. Od 50 odejmuję 20 rzędów przeznaczone na dekolt i wychodzi 30 rzędów. To znaczy, że po przerobieniu 30 rzędów, licząc od zgubienia oczek na pachy, zaczynam gubić oczka na dekolt. Kolejną częścią przodu są ramiona, które przerabia się tak samo jak w części tylnej. Oczka na ramiona zaczyna się gubić po przerobieniu 43 rzędów, licząc od początku pachy. Ostatnią częścią, do której zrobimy obliczenia, są rękawy. Są one symetryczne i takie same. Niezbędne 3 wymiary do obliczeń to obwód rękawa w nadgarstku, obwód rękawa w najszerszej części ramienia i długość rękawa od początku do pachy. Obliczam najpierw, ile oczek należy nabrać na rękaw.
Mnożę 13 cm razy 2,3 oczka i otrzymuję wynik 29,9, który zaokrąglam do 30 oczek. Wysokość ściągacza w rękawie jest taka sama jak w pozostałych częściach i wynosi 5 cm, co odpowiada 20 rzędom. Po przerobieniu ściągacza powinno się dodać do robótki około 2,5 cm oczek, aby rękaw nie był za ciasny. Aby obliczyć ile to oczek, mnożę 2,5 cm razy 2,3 oczka i wychodzi, że należy dodać 6 oczek zaraz po przerobieniu ściągacza. Aby równomiernie dodać te oczka, dzielę 30 oczek przez 6 oczek do dodania i otrzymuję cyfrę 5, która mówi, że co 5 oczek powinno dodać się 1 oczko. Po dodaniu 6 oczek robótka będzie miała razem 36 oczek. Kolejne przeliczenie to ile oczek dodać między końcem ściągacza a pachą, aby otrzymać 54 oczka. W związku z tym odejmuję od 54 oczek 36 oczek i wychodzi, że do dodania jest 18 oczek po 9 na każdą stronę. Oczka te będą do dodania pomiędzy końcem ściągacza a pachą, której odległość odpowiada 62 rzędom. Dzielę teraz tą ilość rzędów przez ilość oczek do dodania po jednej stronie. To znaczy 62 przez 9 i otrzymuję wynik 6,88 rzędów. Otrzymany wynik musi być liczbą całkowitą, w związku z tym zaokrąglam tę cyfrę do 6 rzędów. Po pomnożeniu 9 oczek do dodania razy 6 rzędów, w których je będę dodawała, otrzymam 54 rzędy. Oznacza to, że dodając jedno oczko 9 razy w co 6 rzędzie, przerobię 54 rzędy. Wszystkich rzędów do przerobienia od ściągacza do pachy jest 62. Odejmuję od 62 54 rzędy i otrzymuję wynik 8. Jest to liczba rzędów do przerobienia do pachy bez dodawania żadnego oczka. Kolejną częścią rękawa, którą obliczymy, jest główka rękawa. Jedną z metod na jej obliczenie jest podział główki rękawa na 4 części. Część pierwsza to gubienie oczek na pachy i w tej części oczka gubi się tylko w pierwszym rzędzie. Oczka te gubi się tak samo jak na pachy w rzędzie pierwszym części przedniej i tylnej swetra, to jest po 4 oczka na każdej stronie. Po zgubieniu 8 oczek na obie pachy od początkowych 54 oczek zostanie 46 oczek. Po części pierwszej przechodzę do części czwartej i obliczam, ile oczek powinno zostać na końcu rękawa. W tradycyjnym rękawie wszywanym ilość oczek na końcu rękawa równa się 1/4 szerokości rękawa. Szerokość rękawa to 22 cm. Dzielę tą wartość przez 4 i wyjdzie, że na końcu powinno zostać około 5,5 cm oczek. Po pomnożeniu 5,5 cm razy 2,3 oczka otrzymam wynik 12,65 oczka. Cyfra ta powinna być cyfrą całkowitą i mogę ją zaokrąglić do 12, 13 lub 14 oczek, w zależności od tego, czy chcemy, aby koniec rękawa był bardziej lub mniej okrągły. Ja zaokrągliłam do 14 i oznacza to, że na koniec rękawa zostanie 14 oczek. Kolejne obliczenia są dla części trzeciej. Część ta powinna mieć około 1,3 cm wysokości, na której powinno się zgubić około 5 cm oczek. W kolorze czerwonym jest obliczenie ilości oczek. Mnożę 5 cm razy 2,3 oczka w 1 cm i po zaokrągleniu wyniku wychodzi, że do zgubienia będzie 12 oczek, po 6 na każdej stronie. Kolorem niebieskim zaznaczone jest obliczenie ilości rzędów, w których gubi się wcześniej obliczone oczka. Mnożę 1,3 cm razy 3,9 rzęda i otrzymuję cyfrę 5, którą zaokrąglam do liczby parzystej, to jest do 6. Ostatecznie wychodzi, że na zgubienie 12 oczek jest 6 rzędów. Oznacza to, że będę gubić jedno oczko w co drugim rzędzie na początku kolejnych 6 rzędów. Przechodzę teraz do obliczeń drugiej części główki rękawa. W tej części ilość oczek i rzędów będzie różnicą wcześniejszych obliczeń. Od całkowitej liczby oczek, które były przed formowaniem główki, to jest od 54 oczek, odejmuję oczka przeznaczone na pozostałe części 8, 12 i 14 oczek i otrzymuję wynik 20 oczek. Są to oczka do zgubienia w części drugiej po 10 na każdej stronie. Na ich równomierne gubienie w co drugim rzędzie przeznaczę 20 rzędów.
W tym filmiku to już wszystko. Dziękuję za dotrwanie do końca i mam nadzieję, że przedstawione schematy przydadzą się we własnym projektowaniu swetra. W razie wątpliwości lub pytań proszę pisać w komentarzach, a ja postaram się pomóc. Jeśli filmik się podobał, wdzięczna będę za polubienia, a jednocześnie zapraszam do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.